Cześć kochani, dzień dobry, witajcie na kanale Kawa Najpierw. Ja zaczęłam dzień od umycia podłogi na całym parterze, także szybki urywek z tego mopowania, natomiast najpierw oczywiście zawsze trzeba poodkurzać, a potem dokładnie umyć podłogę. Zrobiłam sobie kawę i zabieram się za porządki u mojego młodszego syna. Trzeba tutaj trochę odkurzyć, umyć podłogę, umyć pod łóżkiem, za łóżkiem, umyć ściany, ale przede wszystkim zależy mi na tym, żeby na półce z książkami zrobić troszeczkę zmian i z książek tutaj od starszego syna z regału zabiorę Harry'ego Pottera i powędruje on właśnie do młodszego syna na regał i będzie taka półka Harry'ego Pottera. Jeszcze tam będę musiała dołożyć chyba jakieś lampeczki, tak sobie pomyślałam, jakieś takie LEDowe. Generalnie tam te klocki będą jeszcze ciągle używane, także cieszę się, że chłopaki wrócili do klocków Lego, bo dawno się nimi nie bawili, a one się cały czas leżą nieużywane i jak chłopców znajdzie taka ochota właśnie na pobawienie się klockami, to jestem mega szczęśliwa, bo wtedy oczywiście komputer, telefon odchodzą w odstawkę, w zapomnienie. Zabieram się za zdjęcie pościeli. Wypiorę ją w 60 stopniach i najpierw wrzucę do pralki matę na materac ochronną, którą można prać w 90 stopniach. Ja w 90 stopniach piorę co któreś pranie, najczęściej wstawiam właśnie na 60 stopni. Używam do tego albo proszku, albo płynu do prania, w zależności od tego co mam, i do płukania używam octu, zwykłego octu spirytusowego. Do białych rzeczy i do ręczników ocet sprawdza się najlepiej. Od czasu do czasu użyję płynu do płukania, jeżeli chcę, żeby pranie było takie bardziej miękkie, ale to też dopiero co któreś pranie, nawet jeśli chodzi o ubrania. Materac za każdym razem, gdy zmieniam pościel, odkurzam, żeby pozbyć się tych roztoczy wszystkich, które są na pościeli, na materacu. Jeśli chodzi o poduszki, to co jakiś czas też piorę w 60 stopniach. Kołdra nie mieści mi się do mojej obecnej pralki. Kiedyś miałam większą pralkę z większym bębnem i kołdry prałam regularnie, w tej chwili niekoniecznie, ale są to nowe kołdry i w ogóle nie przeszkadza mi to, że nie były jeszcze prane. Za łóżkiem nazbierało się trochę kurzu. Zazwyczaj odkurzam tam nie odsuwając łóżka, ale co jakiś czas niestety łóżko trzeba odsunąć, żeby tam porządnie odkurzyć i umyć. I przy okazji odsunięcia łóżka zabieram się właśnie za mycie ścian. Używam do tego magicznej gąbki, ona jest delikatnie zwilżona wodą i po wyszorowaniu magiczną gąbką przecieram ściereczką jasną, bo są to białe ściany, biały sufit, dlatego wybrałam jasną ściereczkę. Generalnie magiczna gąbka zostawia taką jakby smugę i na początku myślałam, że jest to związane z jakością farby, którą mam, ale jedna z Was kiedyś napisała mi w komentarzu właśnie, że te smugi wystarczy przetrzeć wilgotną ścierką i powiem Wam, że faktycznie to się sprawdza, nie widać żadnych smug pod słońce, pod światło, także jeżeli używacie na ścianach magicznej gąbki, to potem przetrzyjcie to, tak jakby, nie wiem, wypolerować tą gąbkę trzeba potem wyczyścić. Mam nadzieję, że macie plany wakacyjne. Jeśli planów wakacyjnych nie macie, to na pewno spontanicznie wyskoczy Wam coś fajnego. My w momencie, kiedy nie mamy żadnych planów, wyskakują nam właśnie spontaniczne spotkania, spontaniczne wyjazdy i wtedy bawimy się bardzo fajnie. Także jeżeli nie macie żadnych planów, to w ogóle się tym jeszcze nie przejmujcie, nie martwcie się, płyńcie z prądem.
Mój odkurzacz to Dyson V15 Detect Absolute i powiem Wam, że sprawdza się świetnie. Nawet jeżeli przestaje ciągnąć tak jak trzeba, to wystarczy go albo opróżnić, albo wymienić filtr, albo go wypłukać i wtedy ma moc znowu jak nowy. Także serdecznie polecam Wam ten odkurzacz. Już wielokrotnie dostawałam pytania, czy jest fajny, czy jest spoko. Tak, jak najbardziej i ja wiem, że ludzie dzielą się na tych, co będą Dysona kochać i na tych, którzy nie będą rozumieli tego fenomenu. Powiem Wam, że ja na początku, zanim zaczęłam korzystać z Dysona, też tak bardzo mocno się wahałam, czy to nie będzie przerost formy nad treścią, bo nie jest to tani sprzęt, ale dzisiaj nie zamieniłabym go na żaden inny. Także jeżeli zastanawiacie się, czy Dyson, czy coś innego, to ja serdecznie będę polecała Dysona. Zabieram się za sprzątanie tutaj półeczek z książkami. Nie ma tutaj za dużo kurzu, generalnie używamy tutaj albo Swifera, albo ściągamy właśnie książki i przecieramy na mokro, ale to też, ja wiem, co 2-3 tygodnie ściągamy książki, albo jeszcze rzadziej. Najczęściej używamy Swifera. Mam nadzieję, że synowi się spodoba ta półka, bo ja jestem zauroczona. Uwielbiam montować filmy i bawić się tymi wszystkimi możliwościami programów, także pobawiłam się, dziękuję za uwagę. Dobra, wracając do książek, to mam ochotę tutaj jeszcze dodać, tak jak mówiłam na początku, lampeczki LEDowe i myślę, że to będzie wtedy pięknie, szczególnie wieczorem, jeżeli się je zapali. Będzie taki fajny klimacik do czytania książek. Ja mam ochotę właśnie cofnąć się wstecz i w ogóle mam ochotę mieć te książki jeszcze jak byłam mała. Ja miałam styczność z Harrym Potterem pierwszy raz chyba w pierwszej klasie gimnazjum, kiedy wychodziła mi 4 z polskiego i zapytałam nauczycielkę, co mogę zrobić, żeby mieć 5. No i poleciła mi właśnie tą książkę Harry'ego Pottera, no i mama mi kupiła w księgarni, chyba była tylko pierwsza część wtedy. Ja pochłonęłam tę książkę w jedną niedzielę. Pani mi zadała chyba to w piątek, a ja nie mogłam się za to zabrać, bo jakoś nie lubiłam czytać, ale stwierdziłam, no dobra, mam tydzień na przeczytanie, to jakoś to ogarnę. Ja to wciągnęłam w jedną niedzielę i się zakochałam w czytaniu książek, także myślę, że jeżeli Wasze dzieciaki nie lubią czytać, czy Wy nie lubicie czytać, to po prostu nie trafiliście jeszcze na książkę, która by do Was przemówiła. Także nie martwcie się, na pewno traficie na taką, która będzie w porządku. Pamiętam, jak czytałam Samotność w sieci, to ja chyba 5 razy podchodziłam do tej książki. 100 stron to był maks, jaki mogłam przeczytać, aż w końcu przyszedł moment, że wciągnęłam potem to też bardzo szybko. Więc wszystko zależy od Waszego nastroju, od tych pierwszych właśnie stron. A czasami właśnie chodzi o to, żeby tą jedną stronę przemęczyć, bo potem już będzie ok. Zostało mi pościelenie łóżka wieczorem, to już jak mata wyschnie i będę mogła wszystko zaścielić. Słuchajcie, pokój jest czysty, ja jestem zadowolona z efektu. Mam nadzieję, że udało mi się Was zmotywować do posprzątania chociażby jednej szuflady. Także dajcie koniecznie znać, czy będą jakieś zmiany u Was albo jakieś porządki. Jestem tego bardzo ciekawa, bo chcę wiedzieć, czy moje filmy mają sens. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Ja już nie mogę się doczekać kolejnego listka tutaj, który zaraz wyjdzie. Bardzo lubię patrzeć, jak moje roślinki rosną. Kochani, do zobaczenia w kolejnych filmach. Ściskam Was bardzo. Pa!